Kojarzycie ten moment, kiedy wchodzicie do takiego bardzo ciemnego pomieszczenia, albo do takiego, w którym światła nie ma w ogóle, a wasze źrenice powiększają się do maksimum, żeby wpuścić jak najwięcej światła, żebyście w ogóle mogli coś zobaczyć. A potem wychodzicie z tego pokoju, uderza was bardzo silne światło słoneczne i źrenice zmniejszają się do minimum, bo światła jest po prostu za dużo. Jeśli to kojarzycie, no to pewnie zdajecie już sobie sprawę, po co jest przysłona w aparatach, a konkretnie w obiektywach. Służy ona do zwiększania lub zmniejszania ilości światła, które wpada do waszego aparatu, no i na waszą matrycę. I to tyle. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już w kolejny piątek. Oczywiście żartowałem, chociaż ustawienie przysłony nie należy do jakichś najbardziej skomplikowanych rzeczy w fotografii, to jest parę rzeczy, na które chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę. Pierwsza rzecz to jak uzyskać bardzo ładnie rozmyte tło na waszych zdjęciach portretowych i czym jest bokeh. No i jak można zrobić, żeby bokeh było w kształcie serduszek. Gotowi na tę porcję wiedzy? Tak? No to lecimy z czołówką. Jak już mówiłem wcześniej, ustawienie przysłony sprawia, że na waszą matrycę wpada albo więcej, albo mniej światła. Jeśli wpada go za dużo, to oczywiście zmniejszacie ISO albo skracacie czas naświetlania. Jeśli wpada go za mało, to ISO możecie podwyższyć do pewnego poziomu albo wydłużyć czas naświetlania. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, czyli na temat ISO albo na temat prędkości migawki, to są poprzednie odcinki w tym temacie. Odsyłam was tutaj w karcie, w opisie, no i wszystkie po kolei możecie zobaczyć na playliście. Wartość przysłony wyrażana jest małą literką F i jakimś ułamkiem zaraz obok. Ale co oznacza ten ułamek i jak go odczytać? Liczba po literze F przedstawia stosunek ogniskowej do średnicy otworu przysłony i jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości otworu względnego obiektywu. Tak przeczytacie na Wikipedii, ale spokojnie, nie musicie w ogóle rozumieć tego. Wystarczy, że zapamiętacie, że im mniejszy jest ten ułamek, tym więcej światła wpada na waszą matrycę, a im większa jest ta liczba, tym tego światła jest mniej. Zdecydowanie łatwiej, prawda? Łatwiej, ale dla pewności zróbmy sobie przykład. F1.8 sprawi, że na waszą matrycę wpadnie tego światła bardzo dużo, a F22, że wpadnie bardzo mało. Myślę, że już zapamiętacie. Okej. Ale przecież chcemy, żeby nasze zdjęcie było zawsze dobrze doświetlone, prawda? To po co mielibyśmy ustawiać taką wysoką przysłonę? Przecież tego światła wpadnie bardzo mało. Otóż przysłona ma wpływ na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Głębię ostrości. Głębia ostrości powoduje, że część rzeczy w kadrze, na przykład ja teraz, jest ostra, a to, co jest za mną, jest rozmyte. Pomaga to naszemu odbiorcy skupić się na zdjęciu, na naszym temacie, na tym, co jest najważniejsze. Czyli na przykład w portrecie na osobie fotografowanej. Poza tym wygląda to mega fajnie. No więc, kiedy robimy zdjęcie portretowe, no to wiadomo, chcemy, żeby tło, które jest za nami, za obiektem fotografowanym było jak najbardziej rozmyte, bo wtedy uda nam się skupić uwagę odbiorcy na tej fotografowanej osobie. I wtedy ustawimy wartość przysłony na najniżej jak tylko możemy w naszym obiektywie, no na przykład fajną wartością będzie 1.8. Kiedy z kolei fotografujemy jakiś krajobraz albo architekturę, to zwykle chcielibyśmy, żeby wszystko na tym naszym kadrze było w miarę ostre i czytelne, no bo chcemy pokazać wszystko, nie tylko jakąś jedną rzecz. Wtedy ustawiamy wartość przysłony na jakąś wyższą. Maksymalnie często w aparatach jest to, w obiektywach właściwie, jest to po prostu przysłona 22. No i wtedy będziemy mieli bardzo fajne zdjęcie, ostre wszędzie, jakiejś architektury albo krajobrazu. To teraz taka szybka porada. Jak uzyskać takie rozmyte tło, kiedy wasz obiektyw nie jest na tyle jasny i nie możecie sobie ustawić na przykład przysłony 1.8. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z fotografowaniem i macie obiektyw kitowy, czyli taki jaki był w zestawie, no to często będziecie mieli tam światło, czyli tą przysłonę właśnie od 3,5 do 5,6 w zależności od tego, jakiej ogniskowej używacie.
No nie jest to 1.8, więc będzie trudniej, ale jest to do zrobienia, bo ogniskowa właśnie jest tutaj kluczowa. Ustawcie sobie jakąś dłuższą ogniskową, w zależności od tego, jaki tam macie obiektyw, i oddalcie się od obiektu, który fotografujecie. Zasada brzmi tak: im dłuższa ogniskowa, tym mniejsza głębia ostrości, więc powinno Wam się udać rozmyć chociaż trochę bardziej to tło. Spróbujcie sami, pobawcie się, powinniście być zadowoleni z wyników. Kolejna rzecz, o jakiej warto wspomnieć, kiedy mówimy o przysłonie, to efekt bokeh. Wygląda on tak jak na tych zdjęciach, które widzicie tutaj teraz na ekranie, i uzyskuje się go ustawiając właśnie niską wartość przysłony, no i odpowiednio ostrość na jakimś obiekcie. Wygląd tych małych kolorowych kuleczek zależy od tego, jak zbudowana jest Wasza przysłona. Zbudowana jest ona z takich listków, które nachodzą na siebie. Im więcej tych listków jest, tym bardziej te kuleczki będą zaokrąglone. Ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że te kuleczki mogą uzyskiwać jakikolwiek kształt, tylko sobie wymyślimy. I teraz krótki poradnik, jak właśnie to zrobić. Będziecie potrzebować kartkę, najlepiej czarną, obiektyw, którym będziecie mogli odrysować, nożyczki i długopis. Po kilku nieudanych próbach i zmniejszeniu wycinanych otworów powinniście dojść do perfekcji. Tak wycięte kółko przystawiamy do obiektywu i robimy zdjęcie. A tak będzie wyglądał efekt końcowy. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dowiedzieliśmy się, czym jest przesłona, jak ją ustawić, co to jest bokeh i jakie fajne możliwości nam ono umożliwia. Jeśli interesują Was też poprzednie filmy, to oczywiście linki są w opisie. Zostawcie suba, bo chociaż poprawiło się od ostatniego odcinka, teraz 80% osób, które ogląda, nie subskrybuje, to dalej Was do tego zachęcam. Zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, udostępnijcie film, a już w kolejnym odcinku powiemy sobie o balansie bieli, co zrobić, żeby zdjęcie nie było zbyt żółte albo zbyt niebieskie. Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością, bo ja na pewno. No i widzimy się już we wtorek.